Witam Państwa na wystawie prac Władysława Hasiora w Zamku Królewskim w Warszawie. Hasior Trwałość przeżycia. Pokazuje, tutaj prezentuje całe spektrum prac artysty. Mnie tu poproszono, żebym wygłosiła wykład pozostawiono mi do wyboru, także wybrałam sztandary jako coś chyba najbardziej fascynującego dla mnie w całej twórczości Hasiora i tutaj właśnie opowiem o sztandarach, skąd się wzięły, co oznaczają, i jak się je, można powiedzieć czyli co artysta miał na myśli. Ja przygotowałam wystawę monograficzną Władysława Hasiora w 2005 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie z dużym katalogiem, tekstem biograficznym, dlatego właśnie zaproszono mnie, żebym o Hasiorze opowiedziała. Poza tym, poza takim czysto zawodowym doświadczeniem, to chciałabym powiedzieć, że znałam Hasiora przez 25 lat, wielokrotnie rozmawialiśmy, oczywiście głównie o sztuce, ale też o życiu, także mogę tutaj nieskromnie powiedzieć, że dużo rzeczy po prostu wiem bezpośrednio od artysty, który zresztą był znakomitym rozmówcą, znakomicie opowiadał o własnej i cudzej sztuce i podawał takie bardzo często ciekawe klucze interpretacyjne i postaram się tutaj je również Państwu przedstawić. Tutaj na pierwszym obrazku mamy Hasiora w mundurze strażackim z jednym z jego sztandarów. Tu w dalszej części mojego wystąpienia powiem, skąd to się wzięło, ale tu chodzi o to, że po prostu na dzień dobry na początku mamy i artystę, i jego dzieło, właśnie to, które jest tematem tutejszego naszego spotkania. I Hasior sam często mówił, co zresztą jest dosyć oczywiste dla wykształconych, inteligentnych ludzi zwłaszcza, że te sztandary wzięły mu się z dwóch jakby źródeł. Mianowicie po pierwsze ze sztandarów wojskowych. Tutaj przygotowałam dla Państwa kilka przykładów sztandarów rycerskich, średniowiecznych. Te sztandary zdobyły oddziały polskie na rycerzach niemieckich i tu jest 6 takich przykładów książąt, każdy z tych książąt wystawiał drużynę, finansował ją, i cała drużyna jakby była pod znakiem tego księcia, jego herbu. I tutaj właśnie każdy sztandar miał jakiś taki symbol tego rodu całego, znaczy herb, znaczy jest symbolem, to jest kwestia drugorzędna w tym momencie, ale w każdym razie ten sztandar coś oznaczał. Oznaczał przynależność konkretną do konkretnego oddziału prawdopodobnie, i wszystkiego również, co się za tym kryło. Bliższym nam przykładem są polskie sztandary wojskowe, współczesne. Tutaj mamy ten klasyczny taki z napisem Bóg, honor i ojczyzna, z tym, że warto wiedzieć, że nie tak jak niektórzy podejrzewają, że to tak od wieków ten sztandar właśnie tak wyglądał. W dwudziestoleciu międzywojennym był tylko honor i ojczyzna. W 1943 roku wprowadzono ten wzór sztandaru dla wojsk polskich już na emigracji po opuszczeniu Polski. Więc natomiast kolejnym wzorem jakby dla Hasiora, co już możemy się łatwo przekonać, że to są bliższe formalnie jemu i często nawet treściowo, to są kościelne feratrony, jak widać tutaj obnoszone w procesjach. Tu jest przykład procesji wielkanocnej na wsi Wilamowice na Śląsku i możemy łatwo zobaczyć, że to właśnie było nawet bliższym wzorem dla Hasiora. Zresztą, jak wiemy, Hasior pochodził z polskiej prowincji, spod Nowego Sącza i jak wielokrotnie zobaczymy, te różne tradycje ludowe były mu bliskie
I jak no, wiemy zresztą, te tradycje ludowe w tej chwili jakby wracają do łask, stają się modne, bada się je i tak dalej, więc Hasior już po 20 parę lat po śmierci cały czas jest aktualny. Różne wątki w jego twórczości możemy dalej odbierać jako coś bardzo bliskiego i współczesnego. Tak, więc tutaj widzimy właściwie bezpośrednią analogię do tej procesji, którą przed chwilą tu Państwo mogli zobaczyć, stricte religijnej, kościelnej. Natomiast to jest taki event, jak to się dzisiaj mówi, zorganizowany przez Hasiora w 1973 roku we wsi Łącko nad Dunajcem z okazji Święta Kwitnącej Jabłoni. Hasior właśnie no, poprosił, czy wynajął taką miejscową drużynę strażacką, która niosła właśnie te sztandary i to była cała procesja, no taka świecko-ludowa można powiedzieć. Pamiętamy, że to jest czasy PRL-u, czasy Gierka, kiedy prawda, no, doświadczaliśmy tego socjalizmu z ludzką twarzą i różnych właśnie ludycznych imprez i Hasior bardzo dobrze wpisał się w ten nurt, a jednocześnie zachowując tę tradycję religijnej procesji, która się no, cały czas przecież i w PRL-u i teraz i pewnie do końca świata jeden dzień dłużej będzie odbywała. Tutaj w centrum mamy sztandar Jasnej Pani, po prawej stronie upadek i kara. Bardzo istotny tutaj wspominam, bo tutaj mała dygresja, ale myślę, że może być ciekawa. Mianowicie bardzo dużo pojawia się na rynku prac Hasiora, w tym większość falsyfikatów. I zdarzyło mi się niedawno oglądać upadek i kara z taką laleczką plastikową, która często Hasiorowi właśnie służyła do różnych prac i oznaczała różne rzeczy w zależności od kontekstu. I laleczka miała głowę do góry. No to co to za upadek i kara? No żaden, więc na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę i u Hasiora wszystko znaczy jakby. Dlatego tutaj uczulam od razu na początku, bo to nie tylko przy sztandarach, ale przy wszystkich jego asamblażach jest istotne. Właśnie znaczenie tytułu, znaczenie poszczególnych elementów i tu na to trzeba zwracać uwagę, a jeżeli właśnie już troszeczkę się w tym opatrzymy, to już nie będzie to taką niespodzianką, będzie oczywiste. Tu mamy pokaz, taką instalację, już nie procesję, tylko instalację na tle gór. Jak wiadomo, Hasior prawie całe życie spędził w Zakopanem. Bardzo był związany z pejzażem, ziemią, ludźmi i właśnie tutaj urządził taką instalację swoich sztandarów na tle górskim. Tutaj jeszcze z tymi dramatycznymi chmurami. Bardzo ładna kompozycja, bo jak wiemy, Hasior zresztą fotografował z dużym upodobaniem i z dużym talentem i też do tych fotografii używał w swoich prac. I tutaj sztandary służą jako elementy instalacji, nie tracąc oczywiście nic ze swojej całej ekspresji. Tu przykład sztandarów przewiezionych tratwą po Dunajcu. To też taki rodzaj instalacji. Można powiedzieć, że Hasior był poniekąd w awangardzie, bo to są lata, nie powiedziałam daty, to są lata 70. Hasior wymyślił sztandary jeszcze w latach 60. Trudno powiedzieć i zresztą tak jak z mojego doświadczenia wynika, datowanie prac Hasiora jest trochę bez sensu. Znaczy nie wszystkich, ale bardzo wielu tak, dlatego że on przerabiał swoje prace. Jemu się po jakimś czasie przestawało coś podobać, dodawał elementy, zmieniał i tak dalej, co prowadziło zresztą do różnych śmiesznych historii. Mianowicie jeszcze za życia organizował wystawę gdzieś w Polsce, pożyczał z Muzeum Narodowego we Wrocławiu swoje prace i potem po oddaniu ich po wystawie no, muzealnicy byli skonsternowani, bo jakoś im się nie zgadzało z dokumentacją. No więc zwrócili się do Hasiora, o co chodzi. A Hasior przyznał z rozbrajającą szczerością, że po prostu praca przestała mu się podobać i ją przerobił. I robił tak wielokrotnie i tak samo jak tam już pod koniec życia przygotowywałam się do tej wystawy monograficznej Hasiora, to on mi się tak poskarżył z takim trochę żartobliwie, ale z autentyczną pretensją, że te prace, które już darował Muzeum Tatrzańskiemu, no to dalej uważa, że to są konstrukcje w procesie, jak to się wtedy kiedyś mówiło i że on je sobie przerabiał i mówił, a wiesz, a ci idioci nie pozwalają mi przerabiać.
A ja jako pracownik muzeum no doskonale tych idiotów rozumiałam, bo jak muzeum już otrzymuje jakąś pracę czy kupuje, no to po prostu już chce ją zachować w stanie takim pierwotnym. A artyści, zresztą Hasior nie jest tu wyjątkiem, ale u niego to szczególnie się zaznaczało. Także tutaj jest właśnie taka instalacja ze sztandarami płynącymi po wodzie. Bardzo fajna, bardzo interesująca. Istnieje film tego. Nie wiem, co się z nim stało, ale kadry, to jest kadr z tego filmu. Tutaj już przechodzimy bezpośrednio do pojedynczych sztandarów, omówienia ich kompozycji, ich znaczenia, symboliki. To jest jeden z najwcześniejszych, jeszcze z lat 60. Sztandar Anioła Zbuntowanego. Hasiora bardzo interesowały zresztą te różne metafizyczne, religijne tematy. No w końcu sztandary też wzięły się między innymi z feretronów kościelnych. Natomiast Hasior deklarował się jako niewierzący, natomiast sprawy religii go szalenie fascynowały. On się tak, można powiedzieć, no trochę na wyrost po Dostojewskiemu wadził z Panem Bogiem. Jakoś nie mógł się zgodzić właśnie, no to, co na przykład jest u Dostojewskiego w braciach Karamazow. Nie mógł się zgodzić na to, że Bóg się godzi na cierpienie. Bo Hasior, jak wiemy, przeżył wojnę jako nastoletni chłopak, zetknął się ze śmiercią bezpośrednio, prawda, jak hitlerowcy, Niemcy mordowali Żydów nowosądeckich, to był rejon szczególnie tam, gdzie było dużo Żydów i no było po prostu, mówiąc kolokwialnie, pole do popisu, żeby no ich dręczyć, mordować, wywozić i tak dalej. Hasior to wszystko przeżył jako młody chłopak i w związku z, a jednocześnie był wychowany w domu religijnym w poczuciu właśnie tych wartości chrześcijańskich, natomiast przeciwko temu się buntował. I myślę, że ten sztandar można też traktować trochę jak jego taki autoportret, taki anioł zbuntowany, że on właśnie sam do końca nie mógł się określić i cały czas ta jego sztuka to też była taką dyskusją właśnie z Panem Bogiem, z rzeczami ostatecznymi, metafizyką i tak dalej. A tu właśnie mamy stricte religijny sztandar Matki Boskiej, bardzo piękny, bardzo stonowany w kolorze, właśnie z błękitem jako tym symbolem Matki Boskiej. Najczęściej właśnie Matka Boska w szatach niebieskich występuje. Tu akurat występuje w takiej szacie srebrnej, migotliwej, na niebieskim tle. Natomiast właśnie chciałam powiedzieć jeszcze, że Hasior dużą wagę przywiązywał do materiałów, których używał. To się wydaje takie bardzo przaśne, bardzo brzydkie, zardzewiałe i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o sztandary, to używał tkanin najlepszej jakości, połyskliwych, to był często aksamit, był plusz, były jakieś takie no, migotliwe z brokatem czy z jakimiś takimi elementami, z cekinami i tak dalej, więc ja właśnie kiedyś będąc w Berlinie, wiedziałam, że potem po powrocie będę się widziała z Hasiorem, odwiedzę go w Zakopanem właśnie w związku z planowaną wystawą i poszłam do Kaufhofu, żeby kupić mu po prostu taki materiał z różnymi tam dodatkami pluszowymi, futerkami, różnymi błyszczącymi, tylko był potwornie drogie, więc nawet pół metra tego materiału przekraczało zdecydowanie moje możliwości finansowe. Jak opowiedziałam o tym Hasiorowi, no to tak aż westchnął z żalu, że prawda, jednak mu jakiegoś kawałka takiego materiału nie kupiłam, który mógłby może jeszcze wykorzystać. Więc tu jest ten przykład właśnie tej Matki Boskiej, takiej niby bardzo skromniutkiej, takiej bardzo, bardzo wysublimowanej, ale jednak przez to użycie tych materiałów bardzo, bardzo bogatej. Tutaj wracamy właśnie do tej tematyki wzniosło-patriotycznej. To jest sztandar polski i tu możemy zobaczyć właśnie te jakby ściekające, krwawe zacieki, jakby oczywiście z innego materiału, na bogatym tle. Tu jakieś postacie króla, rycerzy i tak dalej. To jest właśnie nawiązanie do tego wątku sztandarów wojskowych, patriotycznych. Tutaj jest z całą pewnością nawiązanie do tej no,
no, świetnej, wielkiej historii Polski, a jednocześnie połączonej zawsze z jakąś martyrologią. I to szczególnie w latach właśnie 60., 70. było żywe. Mimo tego karnawału, można powiedzieć, Polski Ludowej w latach 70., to jednak cały czas pamiętali, żyło dużo ludzi po prostu pamiętających wojnę, nie mówiąc już o samym Hasiorze, który też przeżył ten koszmar i często się do niego odwoływał. Tutaj mamy wątek taki też no, troszeczkę jakby nawiązujący do religii, ale jakby w takiej pierwotnej postaci kultowej. To jest sztandar ofiarny. W środku jest taka szklana, taka ryba, taki można powiedzieć kiczowaty element dekoracyjny, wtedy dosyć popularny. Mówimy tutaj o latach 70. Natomiast wokół niej są widelce. I bardzo dobrze do dziś pamiętam, jak Hasior opowiadał, jakie jest znaczenie zestawienia przedmiotów. Mianowicie sama taka ryba i sam widelec, no to właściwie są przedmioty neutralne. Natomiast jak się położy ten widelec właśnie skierowany ostrzem koło ryby czy jakiegoś innego obłego przedmiotu, a zwłaszcza no, czegoś, co się kojarzy z mięsem, to wtedy ten widelec nabiera niesłychanej zupełnie agresji i ekspresji. I Hasior to często wykorzystywał. Tu co prawda kompozycja jest dosyć statyczna, ale jednak czujemy to zagrożenie, prawda, wynikające z tego, że tutaj ta obła sylwetka ryby jest otoczona widelcami, z tymi właśnie nastawionymi ostrzami w jej kierunku. Tu jeszcze warto zwrócić uwagę, że ten sztandar jest akurat klasycznym przykładem formy sztandaru, to znaczy ten taki górny element w formie, można powiedzieć, obrazu, kwadratu lub prostokąta, tutaj jest raczej prostokąt i takiej zwisającego jakby terenu po prostu. To już wtedy jest z bardziej ozdobnych materiałów, właśnie błyszczących, połyskliwych. I tutaj chciałam jeszcze zwrócić też uwagę na taką ciekawostkę, mianowicie jeżeli Państwo zobaczą na wystawie, czy gdzieś w jakiejś galerii sztandar, który ma ślady szycia na maszynie, to nie jest to Hasior. Po prostu. No ja znałam osobiście Hasiora, więc wizja Hasiora siedzącego przy maszynie do szycia no, doprowadza mnie do śmiechu. Natomiast trzeba pamiętać, że on nigdy tego nie robił. Nie wiem, chyba nawet nie umiałby szyć na maszynie. Hasior się posługiwał rekserem. W Polsce to jeszcze nie było popularne. To w tej chwili to taki przedmiot do tapicerki używany i tak dalej, do oprawiania różnych rzeczy w ramki i ten taki no jakby taki spinacz metalowy ze strzywkami, albo po prostu zwyczajnie kleju butaprenu. I nawet kiedyś właśnie mnie tak poprosił, żeby mu jakieś takie przykleić jakieś elementy. Zresztą to było przed tą wystawą tutaj w zamku, która się odbyła w 1974 roku. Ja byłam jeden dzień przy montażu tej wystawy, no i właśnie mogłam sobie spokojnie chodzić, patrzeć, rozmawiać i tak dalej. I to właśnie Hasior wyciągnął jakąś taki woreczek z różnymi plastikowymi elementami, dał mi kilka i mówi: o pani, tutaj tam jest ten, widzicie, bo on tak z góralska mówił, widzicie ten sztandar, to tam przyklejcie to, jak tam się widzi. Ja oczywiście z trzęsącymi się rękami przykleiłam te obiekty, no zyskałam aprobatę artysty, pokiwał, powiedział, że mu się podoba, no i takie można powiedzieć, że taki miałam udział też w tej wystawie, która 50 lat temu odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Tu jest kolejny sztandar, z kolei bardziej abstrakcyjny i w formie, i w treści. W formie dlatego, że tu właściwie nie ma żadnego przedstawienia takiego jak jakaś postać prawdziwa lub fikcyjna, czy coś. No jest tutaj taki element tej figurki tutaj po prawej stronie, ale generalnie jest to kompozycja abstrakcyjna. Moim zdaniem to nawiązuje, to jest na pewno z lat 70., nawiązuje do takiego trochę przewrotnego marzenia, takiego, nie wiem, bon motu, że Hasior chciał właśnie na początku lat 70. i to wyraził, znaczy powiedział w trakcie audycji telewizyjnej sam na sam z Władysławem Hasiorem, że jego marzeniem jest stworzyć piękny, duży, kolorowy obraz. I on tak właśnie tutaj w niektórych pracach widać to pragnienie stworzenia tego kolorowego obrazu, z tym, że no Hasior był taki, sztuka Hasiora jest jednak w gruncie rzeczy agresywna, dlatego ten
zestawienie kolorów jest dosyć, może tutaj na tym slajdzie nie widać, ale ono jest bardzo silnie kontrastujące. Hasior kiedyś opowiadał mi, że zapytał Tadeusza Brzozowskiego, swojego przyjaciela mieszkającego w Zakopanem, wybitnego malarza i też nauczyciela w liceum Kenara, które Hasior i kończył i też przez jakiś czas uczył, jaki jest właśnie taki najbardziej agresywny kontrast. I Brzozowski mu właśnie wskazał ten taki specyficzny odcień błękitu i czerwieni i że to jest takie. I to rzeczywiście możemy sobie sprawdzić, zestawiając ze sobą różne kolory. I u Hasiora jest właśnie bardzo ważne są te zestawienia. Tu nie ma żadnego przypadku. Wszystko jest przemyślane, wszystko znaczy, także warto o tym pamiętać. Tu jest właśnie podobny w kolorze sztandar poety. To trzeba pamiętać, że sztandary Hasiora bardzo często były takimi znakami różnych pojęć. Tamten był sztandar Błękitnej Nadziei, to co przed chwilą pokazywałam, natomiast to jest sztandar poety. Tutaj widać taką sylwetkę z rozłożonymi rękami i skrzydła wyrastające z pleców, czyli wiadomo, że to jest postać jakaś taka uskrzydlona natchnieniem czy ekstazą twórczą i to są właśnie taki przykład sztandaru poety. Bardzo dużo Hasior zrobił takich różnych sztandarów oznaczających jakieś osoby, na przykład sztandar noblisty, sztandar Niobę, nawiązując do mitologii starożytnej, ale głównie chodziło o cierpienie matki, która straciła dzieci. Więc ta cała symbolika, cała wiedza w ogóle taka kulturowa, znajomość religii, znajomość mitu, znajomość literatury jest niesłychanie ważna w twórczości Hasiora i on właśnie robił takie rzeczy. Zresztą potem w 80-tych latach już właściwie nie robił sztandarów, nie miał na to siły, był chory. Tworzył takie nieduże kompozycje wielkości, ja wiem, 60 parę na 40 parę centymetrów i też były to takie jakby portrety różnych, nie wiem, zawodów, różnych typów ludzkich i ponieważ ja się zajmowałam głównie Witkacem, to Hasior mówił żartobliwie, że on tworzy swoją firmę portretową. Tu z kolei inny sztandar prelegenta wiejskiego. Proszę zwrócić też uwagę, że on tutaj ma formę po prostu takiej tkaniny prostokątnej, natomiast z aplikacją właśnie z różnych materiałów. Tutaj jakiś taki kawałek tiulu, tu plusz, taki bardziej płaski, tu plusz bardziej wypukły i różne te kolory, fragmenty tkanin właśnie połączone taśmą. I proszę pamiętać, że nie były one szyte na maszynie. To sztandar jasełkowy, wyraźne nawiązanie do właśnie jednego z bardzo ważnych źródeł twórczości Hasiora, mianowicie sztuki ludowej, ale dosyć taki specyficzny i jest to wizja Hasiora. To jest z kolei sztandar pracy. Pamiętamy, że w latach, wielu z Państwa nie było na świecie, natomiast ja świetnie pamiętam, że lata 70., czy w ogóle cały okres PRL-u to był taki nacisk na pracę, że poza tym pracę fizyczną to się najbardziej liczyło. Praca umysłowa nie była specjalnie ceniona, natomiast postać robotnika była gloryfikowana, ale tutaj mamy taki bardzo przewrotny hasiorowy humor, że tu są dżinsy oryginalne, to raczej dżinsy nie były częste, nie były po prostu do kupienia zwyczajnie w latach 70. w Polsce, chyba że w Peweksie za $, albo można było sobie przywieźć, więc to jest taki ideał robotnika, prawda, którego stać właśnie na dżinsy i taki właśnie trochę zapatrzony w modę zachodnią. Też płaski, też prostokątny, płaski, są elementy wypukłe, ale raczej one nie wystają tak jak w wielu sztandarach Hasiora, raczej jest to coś pośredniego między obrazem, tkaniną, więc właśnie warto zwrócić uwagę i właśnie nawet przygotowując materiał ilustracyjny tutaj do mojego wystąpienia, to po raz kolejny się przekonałam, że Hasiora nie można tak bardzo prosto zaklasyfikować. Tak jak nawet gdzieś napisałam, że właśnie sztandary Hasiora to jest ten prostokąt czy kwadrat, z którego zwisają różne fragmenty tkaniny, a w centrum jest jakiś symbol właśnie nawiązujący do tytułu, czy właśnie to czemu sztandar jest poświęcony. Natomiast one są bardzo różnorodne w formie i to nie można w ten sposób tak traktować, one są różne.
Natomiast to jest taki bardziej klasyczny w formie, natomiast bardzo ciekawy w treści, nazywa się Sztandar Czarnego Anioła. Tutaj widzimy portret Ewy Demarczyk, gwiazdy po prostu niekwestionowanej piosenki polskiej lat 70. zwłaszcza. Była ona bardzo, jej twórczość właśnie była bardzo istotna dla Hasiora. Pamiętamy, cały czas odnoszę się do mojego wieku już poważnego, natomiast warto wiedzieć, że Ewa Demarczyk śpiewała do kompozycji Zygmunta Koniecznego w ramach Piwnicy pod Baranami, krakowskiego kabaretu, bardzo istotnego, bardzo ważnego, świetnego. Wiersze wojenne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. I Hasior wielokrotnie w różnych pracach swoich nawiązywał do fragmentów tych wierszy. Jeden z nich, to postaram się zacytować, może nie pamiętam, trochę jestem stremowana, jednak wchodzi mi o płonące łąki krwi, mianowicie, który jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne obraz dni, który czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. O, jednak udało mi się przypomnieć i Hasior zrobił taki nawet asamblaż, jedno z moich klasycznych dzieł, właśnie Płonące łąki krwi. No bardzo to przemawia do wyobraźni, człowiekowi aż cierpnie skóra czasami i właśnie Demarczyk śpiewała, no ze znanych jej takich przebojów to był Grand Vals Brillant do wiersza Juliana Tuwima i właśnie te wiersze wojenne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zresztą było istotne, no pamiętamy, że Hasior należał do pokolenia wojennego, czyli takiego, które wojnę przeżyło, no wprawdzie nie w dorosłym wieku, tylko w nastoletnim, no niemniej jednak było to istotne. A tu będziemy mieli pamiętamy Sztandar Anioła Zbuntowanego. Tutaj była przed chwilą Ewa Demarczyk jako czarny anioł. Zresztą nawiasem mówiąc ją tak nazywano potocznie. To nie jest nawet pomysł Hasiora, chociaż właśnie zrobił ten sztandar. Natomiast sztandar Błękitnego Anioła jest zupełnie inny, jest w gruncie rzeczy właściwie abstrakcyjny. Tutaj te skrzydła anielskie nawiązują raczej do formy macewów, nagrobków żydowskich. Przyznam, że nie studiowałam tego problemu, ale myślę, że to może mieć znaczenie i forma jest jak najbardziej klasyczna. Prostokąt i zwisający materiał. I w środku tam właśnie oznaczenie znaczy związane z nazwą. A to jest sztandar Anioła Zagranicznego, żeby było śmieszniej. Więc tak jak powiedzmy w tej chwili zagranica nie jest dla nas czymś nadzwyczajnym, natomiast trzeba pamiętać, że w latach 70. to była taka ziemia obiecana, takie no źródło wszelkiego bogactwa, wolności i różnych innych dóbr, również materialnych. I tutaj właśnie ta złota maska na srebrnym tle to jest właśnie taki, no może powiedzieć, objaw luksusu i tych marzeń takich właśnie o innym świecie, o lepszym świecie, chociaż w latach 70. na pewno nie było aż tak źle. To jest ważny sztandar, ciekawy. Tutaj nie najlepszą fotografię mam jego. Powinien być fotografowany trochę pod kątem czy z profilu. To jest sztandar Szał. Znamy obraz Władysława Podkowieńskiego, Szał Uniesień z końca XIX wieku, przedstawiający nagą kobietę na grzbiecie stającego dęba czarnego, ogromnego konia. Jest to taki nastrój szaleństwa, furii, ekstazy. Natomiast Hasior zrobił taką, można powiedzieć, pastisz tego obrazu. Tu jest drewniany konik wystający z tego tła, a w tle jest właśnie kobieta w takim, no, powiedzmy, nastroju ekstatycznym. To jest o tyle ciekawe, że Hasior lubił parafrazować cudze prace, ale robił to oczywiście w sposób sobie właściwy, z tych materiałów, które zwykle używał i ze sobie właściwym humorem. Takim Hasior miał takie poczucie humoru, takie chwilami czarne, takie przewrotne generalnie, taki był bardziej ironiczny.
A tu nikt by nie zgadł, jest to sztandar Mony Lizy. No wiemy, że Leonardo da Vinci namalował w XV wieku ten najbardziej chyba znane dzieło, portret kobiety, który wisi w Luwrze i budzi nieustające zainteresowanie i zachwyt. Po prostu cała mitologia narosła wokół tego, a Hasior postanowił się temu przeciwstawić i pokazać Monę Lizę jako po prostu taką diablicę z widłami. Także to też jest przykład jego poczucia humoru. A to jest bardzo sympatyczny sztandar, taki z kolei abstrakcyjny, mianowicie sztandar ekstazy. Bardzo, bardzo taki można powiedzieć miły, sympatyczny, właśnie też z zaznaczeniem różnicy materiałów, bo tu są bardzo właśnie różne. Ten odwłok tego owada jest w ogóle wypukły i też koniecznie tutaj zwisa ten element pionowy w dół. Także rzeczywiście, ale nie jest to taka ekstaza ekstatyczna, powiedzmy, jak w Szale uniesień, tylko taka ekstaza raczej przyjemna. Więc właśnie bardzo istotna jest kolorystyka, ogólny nastrój pracy, więc Hasior po prostu to zawsze uwzględniał. A tu zmieniamy nastrój. Jest to sztandar podejrzliwy, jak to właśnie tutaj ktoś jakby łypie okiem spoza rozsuniętych palców. To taki też przykład przewrotnego sztandaru. To jest ostatni ze sztandarów, które chcę pokazać, mianowicie bardziej związany z twórczością Hasiora już lat 80. Mianowicie Hasior robił tak zwanych wariatów, jak to mówił, czyli takie postacie. Po prostu na jakichś stojakach czy manekinach robił te postacie, o których mówiłam, właśnie takie symbolizujące różne typy ludzkie, czy zawody, czy coś, czy tym podobne. To jest sztandar twardego idola, więc widzimy tutaj bardzo ten materiał, taki blachę, więc to się wszystko kojarzy z czymś właśnie bardzo stanowczym, twardym, nieplastycznym, nie dającym się kształtować. Natomiast tu wyraźnie widać podstawę tej postaci, że ona już tak nie wisi, nie powiewa na sztandarze, tylko po prostu ma taki, jakby można powiedzieć, sokół stoi. I to jest właściwie sztandar ostatni i chyba jeden w ogóle z ostatnich, jaki Hasior wykonał. Moim zdaniem i zdaniem również innych osób, które Hasiorem się zajmowały, jest to sztandar niedokończony, dlatego że wyraźnie tutaj różnych rzeczy jakby brakuje. No nie sprawia wrażenia pełnego. Natomiast nie wiemy, jak on się miał nazywać. Umownie w literaturze nazywamy go sztandar śmierci, no bo rzeczywiście jest tu postać kobiety z kosą, czyli no wiadomo symbolem kostuchy tak zwanej w ludowych wierzeniach. I na przykład wielka tradycja obrazów z cyklu Thanatos Jacka Malczewskiego z okresu Młodej Polski. Hasior był wielkim wielbicielem zresztą tego okresu. No co tu dużo mówić, jest to znakomity okres w dziejach sztuki polskiej, bardzo ciekawy i bardzo taki robiący wrażenie i znaczący. Natomiast tu jest ta kobieta z tą taką groźną, zatartą twarzą, z kosą, a jednocześnie z tak kokieteryjnie wygiętą nogą w czarnej pończosze. Tak jakby mówi się też, że śmierć dla mężczyzny może być kusicielką i Hasiorowi bardzo ten pomysł i ten wątek tak kulturowy odpowiadał i to właśnie tak sobie można powiedzieć, jest to przykład takiego trochę czarnego humoru ze strony Hasiora. Zresztą on był już w latach 90. bardzo chory, liczył się z tym, że życie dobiega końca i właśnie też swoje przemyślenia zawierał w swojej sztuce. Natomiast tutaj już jakby na koniec chciałam pokazać kolejną instalację Hasiora, zorganizowaną nie tyle przez niego, co władze samorządowe miasta Nowy Sącz. Jak wiemy, było to rodzinne miasto Hasiora. Urodził się pod Nowym Sączem, ale w Nowym Sączu wychował, chodził do szkoły, to go kształtowało, należał do harcerstwa. Natomiast w 1990
1992 roku Nowy Sącz obchodził 700-lecie swojego istnienia, nadania praw miejskich przez króla Wacława II czeskiego bodaj, i zaprosili Hasiora jako wybitnego obywatela tego miasta, znaczy urodzonego tam i związanego z Nowym Sączem, żeby właśnie przygotował coś, wziął udział w tych obchodach. Hasior był dosyć już wtedy nie bardzo sprawny, ale wymyślił coś takiego, żeby właśnie zrobić te płonące sztandary. Te sztandary wykonały pracownie w mieście Nowy Sącz według projektów Hasiora. Tutaj szybko pokażę serię rysunków. Łatwo możemy zobaczyć sposób myślenia, jak tutaj komponował artysta te prace. Dosyć schematyczne rysunki, tak żeby osoby zatrudnione przez miasto Nowy Sącz mogły bez kłopotu wykonać tę pracę. I właśnie w wieczór obchodów te sztandary zostały ustawione i zapłonęły. Muszę powiedzieć, że też może nieskromnie, że ten pomysł ze scenografem wystawy, którą przygotowałam w 2005 roku, skopiowaliśmy. Mianowicie też według tych rysunków Hasiora zachowanych w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem przygotowaliśmy takie schematyczne sztandary, kilkanaście chyba sztuk. Ustawiliśmy to w rogu dziedzińca Muzeum Narodowego w Warszawie i w czasie otwarcia podpaliliśmy. Te sztandary miały na górze takie linienki, tam łatwopalny materiał, można było podpalić. Oczywiście miasto Warszawa wymagało absolutnie opieki strażackiej, co zresztą w zabawny sposób nawiązywało do tej procesji sztandarów z 1973 roku, że tam strażacy w pełnym rynsztunku się pojawili, wóz strażacki stał pod muzeum i co się okazało? Niestety się przydał. Sytuacja wymknęła się spod kontroli w czasie tam chyba mojego przemówienia, tak, był już dyrektor był przemówił i niestety trzeba było publiczność z dziedzińca szybciutko zgarnąć do wnętrza. Okazało się, że właściwie nikt się nie zorientował, natomiast strażacy szybciutko wkroczyli, jakoś udało się sytuację opanować, a sztandary jeszcze przez jakiś czas stały na dziedzińcu, potem niestety kwaśne deszcze i spaliny, zanieczyszczenie w centrum Warszawy bardzo szybko zniszczyło poniekąd. Te sztandary straciły kolor i trzeba je było w ogóle zwinąć. Natomiast tak chcieliśmy nawiązać do tej tradycji właśnie podpalania sztandarów i bardzo zresztą udatnie drugi raz zrobiła to pani Joanna Wilk, dyrektorka Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim, kiedy w Dzień Muzeów parę lat temu, trudno mi powiedzieć, w którym to było roku, podwójnie nawiązała do tradycji hasiorowej, bo wstawiła sztandary 6 sztandarów do wody, która tam jest za tym pałacem i właśnie podpali wieczorem w Noc Muzeów zostały podpalone. Jakoś obyło się bez przykrych incydentów. W każdym razie można powiedzieć, że ta myśl Hasiora cały czas żyje, w różny sposób się objawia i można z niej korzystać i myślę, że Hasior byłby bardzo z tego zadowolony. Także dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że wystawa dostarczy Państwu przeżyć takich właśnie, jakich Hasior by sobie życzył, a może i nie.